Uwaga, pojawiają się drobne spoilery. Nic wielkiego, ale warto mieć to z tyłu głowy przed oglądaniem. Są takie gry, w których już po pierwszych sekundach wiesz, że twórcy nie przyszli tu powtarzać utartych schematów. Dispatch jest dokładnie takim przypadkiem. To świat zderzony z prędkością nadświetlną. Vox Machina wpada do Legionu Samobójców, odbija się od The Boys, a potem ląduje w miejskim centrum zgłoszeń, gdzie zamiast wysyłać karetkę, wysyłasz nieudacznika z programów resocjalizacyjnych. I to działa. A co najlepsze, działa lepiej niż większość współczesnych gier AAA, próbujących odświeżyć superbohaterski gatunek. Dispatch to dziecko ad hoc, studia, które narodziło się po pożarze Telltale. Dosłownie, twórcy The Wolf Among Us podnieśli pamięć po swojej marce i zrobili coś, co na papierze brzmi jak żart. Grę, która działa jak serial, a jednocześnie serial, który działa jak gra. I dziś opowiem wam, dlaczego to jedna z najciekawszych produkcji narracyjnych ostatnich lat, jak upadek Telltale wpłynął na kształt jej historii oraz jak udało im się połączyć powagę tematu z humorem, który jest inteligentniejszy niż początkowo wygląda. Dispatch powstał z projektu, który pierwotnie miał być interaktywnym serialem live action inspirowanym Bandersnatchem, zanim ktokolwiek pomyślał, by zamienić go w grę. I tutaj zaczyna się klasyczna historia branży. Twórcy projektu to byli deweloperzy z Telltale, czyli studia, które w 2018 roku zarżnęło samo siebie, biorąc na klatę więcej licencji niż ktokolwiek mógł udźwignąć. Gra o Tron, Strażnicy Galaktyki, Batman. Każda z nich kosztowała tyle, że nawet sukces The Walking Dead nie był w stanie złagodzić finansowej krwawicy. A do tego przyszła słynna Telltale'owa taktyka. Róbmy kilka epizodycznych serii jednocześnie, żeby utrzymać hype. To na pewno się uda. Problem polegał na tym, że hype utrzymywano kosztem ludzi, którzy pracowali po 16 do 18 godzin dziennie. Aż w końcu 3 fundamenty studia, Nick Herman, Pierre Choret i Denis Lennart, powiedziały po prostu dość. Próbowali szukać schronienia pod skrzydłami Ubisoftu. Tyle, że Ubisoft nie chciał nowego studia pod swoim dachem. Historia zatoczyła koło i po roku cała trójka znów była w punkcie wyjścia. A potem przyszło największe trzęsienie ziemi – upadek Telltale. Ponad 200 ludzi straciło pracę jednego dnia. Część przejął nowy twór, zwany LCG, który odzyskał prawa do The Wolf Among Us i zapukał do drzwi ad hoc, pytając: hej, pomożecie nam zrobić 2? A jako duchowi rodzice tej marki nie mogli nie pomóc w rozwoju sequelu. Ale nie za darmo. Warunkiem było sfinansowanie ich własnego projektu live action. I tak zaczęła się szalona jazda na 2 fronty. Z jednej strony Big B, z drugiej ich własna opowieść. A potem przyszedł rok 2020. Pandemia stłukła wszystkie plany jak pancerz naszego głównego bohatera z Dispatcha. Pracę nad live action trzeba było zamrozić, a Wolf Among Us 2 ugrzęzł w miejscu, bo nowe kierownictwo nie chciało powtórki z rozrywki. I wtedy ad hoc zrobiło coś, co odróżnia twórców od ludzi zmęczonych branżą. Zamiast czekać na cud, postanowili przetopić swój pierwotny projekt w coś całkiem nowego. Z live action powstała gra. Z zamkniętych lanów nagraniowych animacja, a z frustracji narracja. To był moment narodzin Dispatch, budowanego na Unreal Engine 4 i z duszą ludzi, którzy patrzyli już w oczy upadkowi i nie mieli zamiaru przeżyć go drugi raz. Do projektu zaczęli także dołączać ludzie, którzy kochają opowiadanie historii. Laura Bailey została Invisigal, Moist Critical dorzucił swój absolutnie rozpoznawalny głos jako Sonar. Go ahead. Thanks, man. You will not regret this. Matthew Mercer jako główny złol programu Shroud, a całe Critical Role wsparło projekt tak, jakby adoptowali go jako swojego młodszego kuzyna. Ta współpraca zresztą ma zaowocować do tego stopnia, że w przyszłości zrobią podobną grę, ale w świecie Exandrii. Trochę się rozgadałam, no ale kulisy powstania tego majstersztyku mają tutaj znaczenie. A teraz zapraszam już do omówienia samej gry.
Gra rozpoczyna się od czegoś, co mogłoby spokojnie być finałem typowego komiksu. Mecha Man, czyli Robert Robertson III, rusza na konfrontację z głównym antagonistą gry, Shroudem, odpowiedzialnym za śmierć jego ojca. I w przeciwieństwie do klasycznych opowieści, w tej konfrontacji Robert nie zwycięża. Ani trochę. Shroud rozbija go jak porcelanową figurkę, a pancerz, czyli jego rodzinne dziedzictwo, zamienia się w metalowe konfetti z efektami rodem z filmów Michaela Bay'a. I tutaj rozbity został nie tylko mechaniczny strój Mechamana, ale także jeden z fundamentów jego tożsamości. Lecz karma wraca i pojawia się malutkie światełko w tunelu, które okazuje się być propozycją pracy w SDN, Superhero Dispatch Network, czyli pogotowia superbohaterskiego jako operator w zamian za odbudowanie mecha. Tylko jest jeden mały tyci szkopuł, bo zamiast współpracować z wykwalifikowanymi profesjonalistami, ma pracować z grupą kryminalistów objętych eksperymentalnym programem resocjalizacyjnym Phoenix Program, słynnym zespołem Z. Taki zespół R, tylko jest jeszcze dla nich nadzieja. I tu zaczyna się cała zabawa. Zacznijmy sobie od postaci. Robert jako Mecha Man to jeden z tych bohaterów, przy których już od pierwszych minut czujesz: oho, to jest ktoś napisany przez ludzi, którzy rozumieją, jak wygląda zmęczenie życiem, a nie tylko jak się rysuje pelerynę. Wizualnie Robert przypomina zmarnowanego Spidermana z animacji o Milesie Moralesie. Takiego, co nie tylko dostał po głowie od przeciwników, ale i od samego życia. Widać to w każdym detalu. Podbite oczy, ledwo zagojone rany, zmęczenie wypisane na twarzy czy emocjonalny garb, który tylko ludzie po przejściach potrafią nosić tak wiarygodnie. Ad hoc ma ewidentną słabość do takich postaci jak Big B z The Wolf Among Us, bo Robert jest po części jego duchowym bratem. Co prawda nie zmienia się w wilka, nie ma wielkiej łapy, ale ma tę samą chropowatość, ten moralny ciężar niesiony na plecach. A co ciekawe, dokładnie jak w Wolfie możesz kontrolować jego reakcje. Możesz być Robertem, który mimo wszystko nie będzie wyładowywał swojego gniewu na innych osobach, albo Robertem, który w barze wybucha i walnie kogoś szklanką. 5 minutes with the tightest ass in all of LA County. What's up? You don't like asses? Scena niemal 1:1 odbija ten z Big Beam, który mógł zrobić to samo rozmówcy. A free drink every now and again. Lot of good that did. I'm dragging you back to the woodland. For what? Wasting my fucking time. To są te małe detale, te szczegóły, które robią robotę. Jednym z największych zaskoczeń Dispatch jest to, jak bardzo pozwala Robertowi być człowiekiem. Ten facet płacze. I to nie tak hollywoodzko, z jedną łzą spływającą po policzku, tylko naprawdę autentycznie pęka. I gra traktuje to poważnie. To jeden z tych mocnych momentów, gdzie zatrzymujesz się i myślisz: tak, każdy ma limit. Nawet superbohater, nawet jeśli jego pancerz został połamany, a życie rozwalone. I o dziwo właśnie przez to Robert staje się bardziej ludzką postacią. Widać w nim takiego samego człowieka, a nie tylko superbohatera, który ma barki niemal złamane od poczucia obowiązku. A teraz najpiękniejszy smaczek – głos. Jeśli kiedyś oglądaliście Breaking Bad, to pierwsze słowo Roberta padające w grze sprawia, że w mózgu odpala się natychmiast "Yeah! Science!" czy jego już klasyczne "Bitch!". Twórcy zatrudnili aktora grającego Jesse'ego Pinkmana i to czuć. Ba! Oni się tym bawią. Nieprzypadkowo kilka razy ktoś rzuca mu "bitch". Hey, bitch! Just pissed himself like a little bitch. Co jest najczystszym meta-żarcikiem, jaki można było tam wrzucić. A Robert wygląda jak Jesse po życiowej apokalipsie. Chudy, posiniaczony, mieszkający w mieszkaniu, które wygląda jakby wynajmował je tylko po to, żeby mieć gdzie trzymać łóżko. Zero ozdób, zero kolorów, tylko człowiek próbujący poskładać życie z resztek. Obok niego mamy Chase'a, czyli zestaw Walter White plus Einstein plus superbohaterska estetyka. I to działa. Tylko w porównaniu do Walta, Chase dba o Roberta.
Relacja Roberta z Invisigal to z kolei łagodna kalka Rockiego i Levi z Black Lagoon. Dużo tarcia, dużo banteru, zero sztuczności. A Laura Bailey nadaje Invisigal tyle osobowości, że ta postać wchodzi na scenę i od razu robi wrażenie. Ad hoc żongluje popkulturowymi inspiracjami jak cyrkowiec nożami i ani jeden nie spada na ziemię. Masz tu odwołanie do anime, do filmu akcji, do noir, do komiksów, ale wszystko spójne, bez cringe'u. Jak już wspomnieliśmy, Invisigal, drużyna Z. Jest to Suicide Squad, który da się lubić, nie bojąc się, że dostanie się sztychem w żebro. Każda z postaci ma swoją osobowość, nie gubi się w tłumie i nie zaburza dynamiki. One naprawdę istnieją w tym świecie. I to jest ważne, bo narracja Dispatch nie próbuje zapewniać nam dużo czasu, by poznać swoich towarzyszy i ich wątków, jak w Baldur's Gate 3. Robert pracuje z nimi krótko, więc dostajemy praktycznie tyle, ile logicznie można poznać ludzi ze swojego zespołu. A jednak każda postać ma charakter. Masz tu odpowiednik Karlach, tylko zamiast topora lata z mieczem. I only came in as I thought we were playing Magic the Gathering tonight. Brzmi absurdalnie? Może. Działa? Absolutnie. Dodatkowo Dispatch wygląda jak animacja od studia, które naprawdę kocha anime lat 90. Płynne ruchy, mięciutkie przejścia kadrów, rozproszone światło przypominające Ghost in the Shell, delikatne wygładzenie konturów przywodzące na myśl już nowocześniejsze Dragon Prince. To nie jest ładna gra indie. To jest gra, której styl wizualny ma osobowość. Muzyka? Synthwave, cyberpunk, retro sci-fi kawałki brzmią jak miks Mr. Kitty, Kawińskiego i soundtracków z filmów skąpanych w neonach świateł. I to wszystko idealnie zgrywa się z tonem sceny, jakby ktoś choreografował każdą emocję. Z takich technicznych informacji to Ad hoc kontynuuje tradycję wypuszczania gry w epizodach. Aktualnie wyszły wszystkie 8 epizodów dostępnych na Steamie. Gra ma bardzo przyjemny poziom trudności, a jeśli ktoś nie jest fanem sekwencji QTE, to te można wyłączyć już od początku przy wyborze trybu fabularnego. Fabularnie tutaj dostajemy tyle, ile potrzebujemy na określony moment. Jest to w mojej opinii świetny punkt wyjścia do następnych części bądź do DLC. Jednak pomimo tego, że Dispatch ma wiele fantastycznie zaprojektowanych elementów, to są też takie mogące wzbudzać ogromne poziomy frustracji i łamania klawiatury, zwłaszcza przy ponownym przechodzeniu gry. Na pierwszym miejscu jest brak opcji skipowania, omijania scen. Przy pierwszym podejściu to zupełnie zrozumiałe, by móc zobaczyć historię w całej okazałości, ale gdy wracamy po alternatywne ścieżki i chcemy sprawdzić inne decyzje, zaczyna się to robić uciążliwe. Zwłaszcza jeśli w ramach researchu sprawdzamy różnorodny wynik podjętych wyborów. Drugą kwestią przysparzającą mi ból głowy jest brak własnoręcznego zapisu gry. Było to już obecne we wcześniejszych tytułach ojczystego studia założycieli Ad hoc, jak przykładowo The Wolf Among Us, które działało podobnie. Przyznam, że jestem przyzwyczajona po grach jak Baldur's Gate 3 do ogromnej swobody i możliwości zapisów, czy to ręczne, czy automatyczne. I wracanie do wybranego momentu z gry, tutaj jest to bardzo utrudnione. Nie mogę zostawić zapisów poprzedniej rozgrywki, tylko muszę ją nadpisać nową. Tak samo jak z samymi rozdziałami. Chcąc otworzyć rozdział pierwszy, muszę usunąć cały późniejszy progres, co przeszkadza na przykład w nagrywaniu materiału, kiedy niekoniecznie chce się zmieniać historię, a potrzeba tylko wybranego momentu z gry. No i trzeci problem, przewijający się przez wszystkie tytuły Telltale. Wybory. Muszę przyznać, że tutaj bardzo mocno popracowano nad tą kwestią. Gra wyraźnie stara się, by decyzje miały znaczenie i rzeczywiście wiele z nich wpływa na relacje, sceny pośrednie czy to, które postaci lepiej poznamy. Ale, no właśnie ale, nadal da się wyczuć to, że niektóre decyzje mają wpływ tylko pozorny, a ostatecznie dają ten sam rezultat. To nie są rzeczy, które mogą jakkolwiek mocno popsuć rozgrywkę, czy grę samą w sobie. Po prostu warto mieć to na uwadze podczas rozgrywki, a szczególnie w sytuacji, kiedy chcemy grę ograć kilka razy z rzędu na różnych etapach. Dispatch to świetna produkcja, wznosząca swój gatunek na zupełnie inny poziom. Zupełnie jak Arcane podniosło potężnie poprzeczkę w produkcjach filmów animowanych. Fantastyczne animacje, przejścia, budowanie historii, muzyka, która prowadzi gracza razem z fabułą przez wszystkie etapy rozgrywki. Bawienie się konwencją, elementami zaczerpniętymi z kultury, jednocześnie zachowując granice smaku.
a przy tym wszystko zamknięte w niecałe 6-8 godzin grania. Jest to zamknięta opowieść, zostawiająca w otwarte furtki na kontynuację. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Nie dziwi fakt, że w ciągu 10 dni od premiery zostało sprzedanych 1 000 000 egzemplarzy. Historia zatoczyła koło, tylko tym razem na końcu nie było upadku, a dowód na to, że jak twórcy naprawdę nie chcą umrzeć, to zrobią sobie własne skrzydła i polecą dalej. To tyle ode mnie, misiaki. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał Dispatch. Jestem ciekawa waszej perspektywy, a tymczasem do następnego.